Cześć moi mili, z tej strony Adam Chodorowski ze sklepu modelarskiego tankmodels.pl. Witam serdecznie oczywiście swoich subskrybentów, oczywiście witam wszystkich moich wspierających. Bardzo dziękuję Wam za wsparcie, naprawdę daje to motywację. Witam podglądaczy, którzy jeszcze nie zasubowali kanału. No a teraz prośba jeszcze do Was, jak obejrzycie film, poproszę lajki, komentarze, zapraszam oczywiście do subowania. Bohaterem dzisiejszego unboxingu będzie najnowszy oczywiście model, jeżeli chodzi o koniec lutego 2025 roku. Mamy kolejnego Diamonda w wersji T969, ale uwaga, w wersji Wreckera i oczywiście z soft cabin, czyli mamy odkrytą kompletnie kabinę. Tutaj też wspomnę o pewnej sprawie z elementami do Diamonda, ponieważ słyszę od klientów pewne uwagi dotyczące pewnych elementów i otwarte diamondy ratują życie, o ile ktoś się wstrzyma z dalszym sklejaniem. Posłuchajcie, tak prezentuje się, proszę bardzo, diamond do ściągania wraków. Wóz techniczny, który no, w pewnym sensie miały one do roboty. Pamiętajcie, że nie tylko niemieckie czołgi zalegały na drogach, ale również alianckie. Artbox, powiem Wam, no słabe. Powiem Wam, że słabe. Ja wychowany jestem na ilustracjach, na pudełkach do modeli Matchboxa, Airfixa i powiem Wam, że tutaj widzę Artbox odzwierciedla samopoczucie chyba tego kierowcy, czyli typa, który jest znudzony w ogóle i znowu się na niego gapią. Albo nie ma nic do roboty, chyba mu wszystkiego zabrakło łącznie z siłami. Więc ten Artbox jako ja, moim zdaniem, jest słabiutki. Tu się nic kompletnie nie dzieje. Mógł się artysta troszeczkę wysilić tutaj, bo po prostu to pudełko nie zachęca. Co dalej? Na bokach mamy standardowe, jednobarwne malowanie tego samochodu, jak na tym nudnym Artboxie. Następnie na drugiej stronie mamy modele czołgów, pojazdów, które do tej pory IBG wydało i tak samo te są tylko i wyłącznie sam czołg na tym. To, że czołg jedzie, to jeszcze nie znaczy, że ma człowieka zainteresować to pudełko, bo pamiętacie Matchboxy, Airfixy, tam dosłownie działo się, naprawdę, aż się chciało posiadać ten model, główny model, który rozwalał wszystko dookoła. No a teraz sobie zajrzymy do pudełka. Nie jest ono puste. Mariuszu, myślałem, że zdążę, ale nie zdążyłem. Byłeś szybszy ode mnie. No i teraz tak, co tutaj mamy? Jest jakaś ulotka. A nie, myślałem, że to. Mamy torebeczkę z jakimś włosem dziewicy, chyba. Tu mamy, Boże, jak ja daję do pieca czasami. Tu mamy elementy plastikowe. No i powiem Wam, moje modlitwy zostały wysłuchane. Mamy wreszcie napisy w języku angielskim, jak i również polskim o tym modelu. Czyli kupiliśmy sobie model Diamonda i co dalej? No, ciężarówka, tak? Trzyosiowa. No ale fajnie by było coś więcej na ten temat wiedzieć po wyjęciu modelu z pudełka, a nie dopiero może poszukać w internecie. Tak prezentuje się kolejne strony
I mamy tutaj, posłuchajcie, tak, jakoś słabo wyszło troszeczkę to zaznaczenie, że są to elementy fototrawione, ale mamy tak, naprawdę bardzo fajnie, że są elementy fototrawione. Mamy duży zestaw kalkomanii. Raz, dwa, trzy, 4, 5 ramek plastikowych. Oczywiście większość tych ramek, na przykład tutaj A1, A2D, zapewne były już we wcześniejszych modelach Diamondów, a tu mamy ramki nowe, które umożliwiają nam wykonanie modelu z otwartą właśnie kabiną, ale widzimy, że jest też zadaszenie. No i teraz zaczyna się sklejanie, tak dziwnie jakoś od tych kółek, później silnik, no i kabinka, powiem Wam. Możemy zrobić kabinkę otwartą, ze zrolowaną chyba plandeką, a może i nie. I mamy tutaj kabinę też, proszę bardzo, możemy ją zrobić po prostu zadaszoną brezentowym dachem. No i bardzo fajnie, tutaj posłuchajcie, tylko dlaczego to nie jest na żółto? Mamy następnie grill, który na początku no, dużą krytyką się spotkał ten model. Mamy następnie fototrawione osłony reflektorów, które były te plastikowe, to oj, słabo to wyglądało. Więc tu IBG naprawdę usłyszało głos swoich klientów i coś z tym zrobiło. Następnie cała rama, układ jest, wow, dużo tego jest. No i posłuchajcie, przechodzimy dalej do już skrzyni. I tu widzimy dość dużo już fajnych elementów fototrawionych, które nam naprawdę dużo zdziałają, jeżeli chodzi o wygląd tego modelu. Dużo części, dużo sklejania i powiem Wam, że oj, tutaj widzimy butle od razu, tak samo mamy, najprawdopodobniej są to butle do spawania, do rozcinania bardziej bym powiedział wraków. I co jeszcze mamy? O, możemy zrobić tak samo, posłuchajcie, tak mi się przynajmniej wydaje, że to są podpory, które umożliwiają wykonanie tego modelu w wersji roboczej, bo tu mamy złożone, użyj D19 dla pozycji transportowej lub D15 dla pozycji roboczej. O, kurczę pióro. Jaki jestem bystry normalnie, domyśliłem się, ale bardzo fajnie, że IBG to zrobił, naprawdę duży plus. No i tutaj na czerwono mamy chyba te włosy dziewicy zaznaczone, czyli tutaj, no nie wiem, czy aż można je wykorzystać, to może jakieś takie święte być. No i posłuchajcie, normalnie jak jakaś pamiątka z miejsca pielgrzymek. No i tutaj mamy właśnie te linki, to włosie do wykorzystania, zawieszenia haków, całej instalacji tutaj na wyciągarce. Tak, może ja się napiję lepiej kawy. I co mamy? Pierwsze malowanie. Nieznany oddział US Army 44-45. Dobra. Nieznany oddział. Nieznany oddział, Daleki Wschód po zakończeniu II wojny światowej. No tak, tu jest już taki napis US Army na boku, bo do tej pory chyba były tak, tutaj są na masce, a tu już nie mamy białej gwiazdy, tylko mamy napis. Powiem Wam, że naprawdę bardzo fajny Daleki Wschód. Mamy naprawdę, to fajnie się zapowiada naprawdę na fajny zestaw, tylko tu by się przydali jeszcze jacyś pacjenci, których można by było na przykład posadzić za kółkiem, ewentualnie postawić na pacę z tyłu, tam gdzie jest dźwig. No dobra, jedziemy dalej, posłuchajcie, co nam tutaj IBG zgotowało. Zgotowało nam następnie kalkomanie i dużo jest tych kalkomanii, fajnie. Tylko ciekawe, czy wszystkie kalkomanie, bo powiem Wam, ja zauważyłem ostatnio, że producenci robią właśnie białe gwiazdy, ale one są tak zrobione, że na przykład jak kładziemy na jakąś maskę, która ma przecięcie przez środek,
no to następnie ta gwiazda nam się niestety zniekształca. Jest duży problem z ułożeniem jej, więc czasami producenci powinni zwrócić uwagę na to, że taką gwiazdę powinni przeciąć na pół. No bo nie każdy musi się domyśleć, że fajnie by było taką kalkomanię, jeżeli jest powiedzmy jakiś garb przez maskę, czy jakiś inny detal na pojeździe, to że ma tą kalkomanię przeciąć. Warto na to zawsze zwrócić uwagę, bo później może się zniszczyć taka kalkomania. No i powiem Wam, bardzo fajny, duży zestaw blaszek, no czy przynajmniej tak jak mówię do basicowego modelu, to powiem Wam, jeżeli chodzi o podstawowy zestaw, to one są naprawdę bardzo porządnie robione przez IBG i tu nie ma żadnego stękania. W przypadku stękam jedynie samolotów, do których powinny być moim zdaniem też ten zestaw powinien, ten basicowy, tak, wyjściowy, który sobie kupujemy, tam powinny być zawarte maski. Mam nadzieję, że dotrze w jakiś to sposób, może ktoś komuś gdzieś przez kogoś powie, że taki Adaś sobie siedzi i mędrkuje. No i teraz ta torebka, posłuchajcie, z dziewiczym włosem. O matko, jak to można było tak zrobić, chociaż żeby to białe było. A tu jeszcze gorzej, by taki siwy włos na twojej skroni. Nie no, powiem wam, mam polewkę. Oj, 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 oj. Dobrze, bierzemy się teraz za... To są nowe części. To są standardowe części z modeli, które już zostały wydane. I teraz właśnie, nie, tą ramkę zostawię. O, wezmę się za ten zestaw ramek i już Wam powiem o co chodzi. Ja akurat nie miałem takiej przygody, ale z tego co słyszę, to bardzo wiele osób ma. A mianowicie, tak wyglądają pierwsze ramki Diamonda właśnie produkowanego przez IBG i powiem Wam, że teraz przyjrzyjmy się jednej rzeczy. O właśnie, tu są wcześniejsze osłony reflektorów. No po prostu powiem Wam, tragikomedia. Nie wiem, czy śmiać się, czy płakać. Całe szczęście zrobiono to w elementach fototrawionych. I teraz zwróćcie uwagę na te drzwi. Te i te. I sobie odwrócimy i zwróćcie uwagę, jak to jest delikatne ten górny element. Jest jedno mocowanie, drugie, trzecie, czwarte, piąte, 5 mocowań, 6 mocowań. Raz, dwa, trzy, 4, 5, 6 mocowań do takich drzwiczek. A teraz uważajcie, jaka jest grubość. Jest grubszy ten element ramki. Jest grubszy niż ta rama górna drzwi. Po prostu wiele osób, no mających jakieś doświadczenie, tak, ale może nie z takimi, z innymi modelami, no to bierze sobie trach, chce wyciąć, a tu sruk, koniec, pęka. Często bywa tak, możliwe, że to była wina jakiegoś plastiku, że ta górna część cała odskakuje. No tak. No to teraz sobie szczegółowo obejrzymy oczywiście ramki. Na pierwszy rzut oka detale wyglądają bardzo ładnie, ale więcej na ten temat nie powiem, ze względu na to, że nie sklejałem tego modelu. Jedynie nie podobają mi się właśnie te dość masywne łączenia ramki z elementem. Po prostu są one dużo. Teraz IBG wyciągnęło najprawdopodobniej wnioski z uwag, ewentualnie samo przemyślało, że należy te elementy po prostu robić dużo cieńsze. O tu na przykład już mamy jakiś trafiony kawałek. To są, no to spokojnie to się da skleić, tak? Ale właśnie tego typu elementy, jak są na takich grubych ramkach, tu co prawda one pękły, no, bo myślę, że przy pakowaniu, no to tak się dzieje właśnie z takimi elementami. Tak samo tu jest chyba fragment jakiejś rury wydechowej od silnika wychodzącej, więc na to też przy wycinaniu trzeba uważać, bo zwróćcie uwagę, jaki ta ramka to jest kawał mela po prostu w porównaniu z częścią. Mamy dwie deski rozdzielcze, tu mamy fragment silnika, kolejne elementy. Ogólnie rzecz biorąc, model prezentuje się dużo lepiej aniżeli pierwsze modele, ale troszeczkę słabiej aniżeli aktualnie wydawane.
IBG naprawdę zmieniło w tej chwili. Zresztą zobaczycie na tych nowych ramkach, jakie są dodane tutaj do tego modelu, bo w ogóle diamont, co już się ukazał parę ładnych lat. Myślę, że spokojnie z 5 lat jest na rynku. I IBG z modelu na model robi się coraz bardziej poważną, szanowaną na całym świecie firmą modelarską, produkującą modele pojazdów, samolotów z okresu głównie II wojny światowej. Tu mamy ramkę A. No i zwróćcie uwagę, tu jest kawał ramy niesamowity. To jest bardzo potężny samochód z bardzo mocnym silnikiem. On musiał sobie dać radę na przykład ze ściągnięciem czołgu, tak? Czy innymi pojazdami, które no, do lekkich nie należą. A, tu mamy śmigło do chłodnicy, wiatrak, przepraszam. No i tu mamy starą kabinę, tak? Tu mamy standardowy dach. Co dalej mamy? Kolejne, oj, tutaj tak samo. Z tego co wiem, też było, że elementy właśnie na ramce A, tak jak tu 13, 14, strasznie trzeba uważać, bardzo uważać przy wycinaniu, ponieważ są to bardzo delikatne modele w porównaniu, znaczy w ogóle cieniutkie w porównaniu do mocowania do ramki. Ale tak wtedy robiono, teraz jest to już troszeczkę lepiej zrobione. Kółka. To jest chyba najsłabszy. Koła zawsze w IBG, jeżeli chodzi o pojazdy, to były chyba najsłabszą taką piętą Achillesa ich, ale te prezentują się nie najgorzej. I czekajcie, one są jednostronne. I tu naprawdę źle nie wyglądają. Tak się prezentują z drugiej strony. Jest ok. Jest, gitara gra. Teraz gdzie tu się otwiera dalej? Tutaj się otwiera dalej. To jest chyba też starsza ramka od pierwszych Diamondów, chociaż nie, to jest już ta zwraczonego Diamonda, od tego no, wrecker to no, po naszemu żeśmy Lechici przyjęli później wrak, tak, zwraczony. No i mamy kolejne elementy. Ładnie wykonane. Trzeba zwrócić uwagę, że tutaj nie ma żadnej nadlewki. Powiem wam. Zerówka, przynajmniej nie rzuciło mi się teraz, jak oglądam te ramki, a razem pierwszy raz z wami oglądam tak naprawdę ten zestaw. No przykro mi bardzo jeszcze raz, Mariuszu, że niestety nie wyrobiłem się, byłeś ode mnie szybszy. Ciekaw jestem twojej opinii tak naprawdę tego modelu. Zobaczymy. Fajnie by było, gdybyś swoje wrażenia też opisał. No, ty masz więcej możliwości wypowiedzenia się na temat tego modelu, aniżeli ja. Dużo jest tych części, powiem wam. No, nie jest to model taki weekendowy, no chyba że ktoś ma bardzo, jest szybki i lubi cyk, cyk, wyciąć, skleić, koniec. No tutaj ja na przykład to już bym sobie na parę dni rozłożył ten model, przynajmniej 2-3 dni, żeby go spokojnie szczęścić. Bardzo ładnie wykonany ten detal jest i element. No i posłuchajcie, tu już widzimy po plastiku. Nowy plastik i mamy zupełnie inne, nowe części. No szkórka wodna, to naprawdę chyba kobieta to pakowała. No i proszę bardzo, tak prezentuje się ramka F. Jest to nowa ramka właśnie do otwartej kabiny z płóciennym zadaszeniem, tak, z takim osłony ma już tutaj płócienne. No i mamy drzwiczki. Proszę bardzo, mam nadzieję, że widać. Tu mamy część właśnie, to jest część kabiny, tu idzie gdzieś silnik sobie, bo tu widzimy małą instalację. Daszek. Bardzo fajnie wygląda ten daszek, przynajmniej mi się podoba. Widzimy ramę, troki od daszka idące. Tu mamy część podłogi kabiny i część też bocznych. Tu mamy drzwiczki właśnie do tych elementów. Powiem wam, że te drzwiczki, jak i również te elementy, a jakie jest mocowanie. No powiem wam tak, cienko nie jest. Jeżeli chodzi o tutaj na przykład jak są drzwiczki, chociaż też trzeba będzie uważać przy wycinaniu. Dość powiem wam, są grube te łączenie, bo ramka niech będzie gruba, jak najbardziej może być nawet, to mnie akurat nie interesuje, ale to łączenie właśnie elementu modelu razem z ramką.
ale myślę, że tutaj już trzeba ostrożnie sklejać, wycinać, przepraszam, żeby jednak tych elementów nie uszkodzić. Warto też sprawdzić, jak plastik się wycina, czy plastik na samej ramce, tak? Czy on jest kruchy, twardy ten plastik, czy w miarę elastyczny. No zaraz. A, dobra, nie, co tu jest? O, kurka wodna. A nie, dobra. To jest tył. Tutaj ten element to nie jest zadaszenie takie, tylko tutaj takie. To jest ścianka tylna kabiny. Czy to jest łamany fragment? No, powiem wam, słabo. To albo coś przy wyjmowaniu, albo przy wariackim tempie pakowania jest złamana ta osłona. Maniek sprawdź u siebie. No to oczywiście jest do naprawienia, ale nie wiem, czy to nie jest na skutek też pęknięcie naprężenia na tej ramce i powiem wam, że no tutaj, tak jak mówiłem, słabo to wygląda. Coś tu jest nie halo. Ale posłuchajcie, ten element spokojnie da radę skleić, z tym, że sklejać najlepiej po bardzo ostrożnym wycięciu, żeby nam się do końca to nie połamały, te patyczki, żeby te małe elementy. No trochę powiem wam, no słabo. Powiem wam, że słaba kontrola jakości i chyba na wariackich papierach było tempo pakowania, żeby jak najszybciej najwięcej towarów wyzbyć się do takich sklepikarzy jak ja i do hurtowników. No musicie przeglądać swoje modele przed zakupem. W każdym razie ja na tym napiszę kartkę. Muszę do klienta też zadzwonić, że takie rzeczy znalazłem, ale chyba jemu to nie zaszkodzi. On bierze sobie, wiem, że da radę ze wszystkim. Tak. Ale zostanie poinformowany, że ten jego model, niestety znalazłem dwa takie uszkodzenia elementów na ramkach. Ale Stasio jest dosłownie jak struś, wszystko zje. No powiem wam, że tak rozbawił mnie ten włos dziewiczy, anielski, a tu takie coś, no jeszcze może popatrzmy na to. No powiem wam, trochę kiepsko to wypadło. Sprawdzajcie w takim razie ramki. Wiem, że sklepikarze teraz się wkurzą, bo pewnie będą zwroty, ale niestety, no tak to jest, jeżeli producent śpieszył się, leciał na wariata. Posłuchajcie, model bardzo ciekawy. Mi się on w ogóle ogólnie bardzo podoba. Tym bardziej, że jest to wóz tak zwany techniczny, inżynieryjny i te typy modeli są naprawdę bardzo godne uwagi i warto mieć, powiem wam, że ja nie wiem, czy nie ciekawsze jest na przykład taka kolekcja, nie zwróciły inaczej, jakby ktoś sklejał modele właśnie samochodów wojskowych, tym bardziej technicznych, to powiem wam, że nie wiem, czy bardziej uwagi moje nie przykułyby te modele, aniżeli standardowe czołgi, ponieważ tak naprawdę tych modeli do tej pory nie było. Znaczy, ten Diamond Wrecker chyba był przez kogoś kiedyś produkowany, ale to jest, posłuchajcie, lata świetlne temu. Wielu z was zapewne jeszcze nie było w planach taty i mamy. Więc nie ma co się na tamte, chyba że ktoś taki z Gret jak ja, on niedawno urodziny obchodziłem, nie chcę cyfry podawać. I powiem wam, że mi nawet takie sentymenty już nie przychodzą do głowy, żeby jaki to był super model. Nie, tam dajcie spokój, kurwa, bez przesady. Mamy nowoczesne, teraz doskonałą technologię, super wyprodukowane modele, więc skupmy się na nowoczesności, a nie będziemy patrzeć się, jak ktoś chce, niech sobie kupi tamten model i niech wspomina dziecięce lata, ale niech skleja nowe modele. Super, bardzo wam dziękuję, życzę miłego dnia, zapraszam do sklepu, linki znajdziecie oczywiście w opisie i zapraszam do subowania, jak i również lajkowania kanału i oczywiście zachęcam też do wspierania przez YouTube'a i Patronite'a. Dzięki wam serdeczne, pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.